Słuchajcie, to jest normalny SUV, a BYD postanowiło, że sprawdzi to auto w warunkach terenowych i to mi się bardzo podoba. Brawa za odwagę. Mam nadzieję, że niczego nie urwę. I mamy tutaj dodatkowe fotele dla jakichś karłów może. Tada! Pięknie, co? No przecież nikt nie mówi, że to jest samochód dla 7 osób na długie trasy, ale w sumie nawet mógłbym sobie tak jechać. Kanał Auto Made in China został zaproszony przez BYD na prezentację Siliona 7. To już drugie spotkanie z tym samochodem, ale niespodzianką na torze jest ten oto samochód. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał, jak już wiecie, Auto Made in China. A niespodzianką jest Byt Tang. Nie tank, tylko Byt Tang. Olbrzymi SUV, luksusowy SUV, komfortowy SUV, elektryczny oczywiście. I wiecie co? Z tą mocą to faktycznie trzeba to sprawdzić, ale wiadomo, że technologicznie ten samochód bardzo mocno czerpie z technologii zastosowanej w Silionie 7. Ale bateria tutaj to jest aż 108,8 kWh, czyli to przekłada się na zasięg, uwaga, 530 km. Nieźle, co? A samochód jak Wam się podoba? No powiem Wam szczerze, że do tego przodu jestem trochę sceptycznie nastawiony, bo ten byt wygląda zupełnie inaczej od tych wszystkich ładnie narysowanych, nowoczesnych aut elektrycznych. Ale nie ma się co dziwić, bo ten samochód tak naprawdę to jest już druga generacja auta, modelu, który pojawił się w 2015 roku. Do Europy przyjechał w 2021 roku. Silnemu kojarzy się ten samochód z delfinem. No ja nie wiem, gdzie on tutaj tego delfina widzi, bardziej może kaszalota, ale nietypowy jest ten przód z tą srebrną listwą satynową, no bo tak jak powiedziałem, wszystkie inne BYD wyglądają zupełnie inaczej. Ten przód jest wielki, masywny, samochód ma 2 silniki elektryczne, z przodu jeden, z tyłu drugi, bateria oczywiście cell to body, czyli płasko umieszczona między kołami, między osiami, ale doczepiona jakby do konstrukcji samochodu właśnie w osobnym sarkofagu. Wszystko po to, żeby konstrukcja była mocniejsza, żeby samochód był bardziej sztywny, no i żeby bateria nie była narażona na jakieś uszkodzenia. Ale to, co najistotniejsze w tym samochodzie, to przestrzeń w środku i luksusowe wykończenie. Bo to auto, moi drodzy, jak mówi BYD, ma być czymś więcej niż tylko samochód. To ma być, jeśli zajdzie taka potrzeba, sala kinowa, jeśli zajdzie taka potrzeba, biuro, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wygodne auto do przewiezienia całej rodziny. BYD policzył, że na pokładzie tego samochodu są 32 różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa. Dużo, co? No tak, tylko na tej liście jest na przykład czujnik monitorowania ciśnienia powietrza w kołach. No dobra, ale bez heheszków, tych systemów naprawdę jest całe mnóstwo, od aktywnego tempomatu, od prawie autonomicznej jazdy, no mówię prawie, bo oczywiście to jest niedozwolone przepisami, ale samochód jest naszpikowany elektroniką. No dobra, ale koniec tego gadania. Chodźcie, zobaczymy jeszcze, jak auto wygląda z tyłu. Chodźcie, no chodźcie. Silny mnie coś nie rozumie dzisiaj, ale nie wiem, jakoś... Proszę bardzo, tak się otwiera klapa bagażnika. Trochę to wolno idzie, ale dobra, niech będzie. Wow! No i tak oto, moi drodzy, wygląda bagażnik. Jako że mamy tutaj 3 rzędy foteli, muszę trochę się pogimnastykować, wyjąć zasłonkę. Zobaczymy, czy jest ją gdzie. No nie ma gdzie. Nie ma gdzie tego schować, moi drodzy. No i co? Silny potrzymasz? Zobaczymy, może nie odfrunie. I mamy tutaj dodatkowe fotele dla jakichś karłów może. Tada! Pięknie, co? No przecież nikt nie mówi, że to jest samochód dla 7 osób na długie trasy, ale w sumie nawet mógłbym sobie tak jechać. Ale jeśli miałbym złożyć ten fotel tak, żeby ktoś tutaj usiadł, no to zobaczcie, tu jest płynna regulacja, więc w moim przypadku, a mam 198 cm wzrostu i długie nogi, to ten przede mną będzie siedział trochę bardziej pionowo, ale ja przez to będę miał sporo miejsca. A zmieści się tam? No nie zmieści się. Zobaczcie. Nie zmieści się, więc musiałby się... No i jak? Ja mam teraz tu cofnąć ten fotel cały? Że niby jest, a nie ma. No dobrze, ale to jest już zmartwienie tego, który siedzi z przodu, a nie moje.
Ja tutaj wszedłem, nawet wszedłem, nie weszłem. Ja tutaj wszedłem. Miejsca nad głową mam sporo. Kratka wylotu powietrza. Tu jest dużo plastiku, ale fajnie, że jest to okienko. Przynajmniej nie czuję się jak w czołgu. Nie mam miejsca na odłożenie telefonu, ale mam miejsce na przykład butelkę wody. Nie mam też portów USB do ładowania. Szkoda. Ale ta tapicerka jest fajna za to i wszędzie jest tutaj miła wykładzina. Te boczki są wszędzie wyłożone miłym materiałem. Spróbuj z tamtej wyjść. No proszę bardzo. To wychodzę tak. Tak. Sięgam do klamki. Wszystko się zgadza. I przez to ja mam wyjść? To jakiś żart jest. Auto ma niespełna 5 metrów długości, olbrzymi rozstaw osi i tu nawet jest miejsce, żeby, i to jest fajne, zobaczcie tutaj, po tej stronie jest miejsce, żeby odłożyć nogę, czy położyć nogę, no tylko co z tego? Troszkę czuję się zagubiony, powiem Ci, ale zrobię to tak. Może wyjdę tyłem. Wyszedłem. Bardzo wygodnie wchodzi się do tyłu. Mam nadzieję, że na środkowy rząd foteli i za kierownicą będzie wygodniej. Chciałbym siedzieć tak, więc teraz fotel z przodu jest dostosowany do mojego wzrostu. Przypomnę, 198 cm. I tego miejsca mam, ale mógłbym jeszcze chcieć o 1-2 ząbki przesunąć tę kanapę. Nie mogę, ale materiały są super. To jest wszystko fajne. Prawdziwa skóra ze sztucznej świni pewnie. Tutaj mamy jedną przegródkę, jeden schowek. Tutaj mamy porty USB, nie mamy żadnego schowka. Tu mam panel, który się uruchomi po uruchomieniu samochodu. Mamy podłokietnik ze schoweczkiem. Ciekawe, czy zmieści się telefon. Proszę bardzo. O, mamy cup holderki. I mamy duży, panoramiczny dach, ale otwierany dach. To nie jest jedna tafla szkła, tylko podzielona na dwa, więc można to sobie zasłonić, otworzyć i nawet zasunąć taką roletkę. Jakość wykończenia tego samochodu i materiały użyte są mniej więcej podobnej jakości jak w Silionie 7, ale mam wrażenie, że akurat tapicerka jest lepszej jakości, jest bardziej mięsista i przyjemna w dotyku. Jeśli chodzi o wykończenie tutaj boczków drzwi, tu jest trochę miękko, nitka jest prawdziwa, duży panel piano black, satyna, jakieś inne dekory, Dynaudio. W standardzie jest system Dynaudio. Zresztą tak naprawdę jest tylko jedna specyfikacja tego samochodu, w zasadzie wyposażona pod korek. No i cena, co? Jesteście ciekawi, ile to auto kosztuje? Bo ja już wiem. Silny, ty wiesz? 320 000. Tradycyjny w przypadku BYD ekran obracany, nikomu niepotrzebny, ale jest. Dźwignia zmiany biegów tradycyjnie na konsoli środkowej. Przycisk start-stop tutaj. Ojej, dużo się dzieje. Tu jakieś dekory podświetlenia, tu mam jakieś podświetlenia. To jest duży ekran. Ten przede mną jest nieco mniejszy, ale bardzo fajna rzecz. Teraz to zauważyłem. On jest w kształcie klasycznych zegarów, czyli nie jest zwyczajnym prostokątem. I to jest super rzecz. I są tylko dwa wyświetlacze. Nie ma tutaj żadnego innego do obsługi klimatyzacji. Tu mam kilka przycisków właśnie do siły nawiewu, ale tylko on-off, do podgrzania szyb, jakieś takie rzeczy. Mamy tryby jazdy, mamy tryby off-roadowe. No właśnie, bo to jest samochód, który troszeczkę lepiej radzi sobie na szutrowych drogach. Zatem w drogę, moi drodzy, w drogę, silny właś, chodź, jedziemy. Słuchajcie, to jest normalny SUV, a BYD postanowiło, że sprawdzi to auto w warunkach terenowych i to mi się bardzo podoba. Brawa za odwagę. Mam nadzieję, że niczego nie urwę. Niesamowite w tym samochodzie jest zawieszenie, bo to jest Disus C, czyli zawieszenie, które samo dostosowuje się do tego, jak jedziemy i do nawierzchni. Dzieje się to w mgnieniu oka, ale to jest normalny układ wielowahaczowy. Tak naprawdę tu nie ma żadnej pneumatyki, nic takiego. Krótka jazda, krótka, offroadowa. Ale muszę Wam zdradzić, że podczas całej naszej jazdy na prawym fotelu mieliśmy ducha. Siedział instruktor, który bacznie obserwował, czy nie dodajemy za dużo gazu, czy nie zjeżdżamy w zbyt mocny teren. O, a ja tu widzę silnego, patrz, tu jak ten, to tu silny stoi. Gdzie tu silny stoi? Może nie był to mały chiński instruktor, ale jednak cały czas uważnie nas obserwował. Jakieś wiadomości o parametrach terenowych są, czy raczej kompletnie nic nie?
Zatem jeśli auto trafi do redakcji Auto Made in China, a obiecuję Wam, że wcześniej czy później trafi, to weźmiemy ten samochód na asfalt i tam sprawdzimy, jak skręca, jak hamuje, jak przyspiesza, jak radzą sobie te silniki o mocy ponad 500 koni mechanicznych. No bo powiedzmy sobie szczerze, tank to duży, komfortowy SUV, a nie auto terenowe. Z niego taka terenówka jak z Mysiej trąba. Ale wiecie, bo to są tak, to jest BYD, zwyczajny, normalny samochód elektryczny. Yangwang to są te samochody, które skaczą, a Denza to są te samochody, które potrafią zawracać w miejscu, tak jak Mercedes G-klasa i G-Turn, chociaż ta funkcja pojawiła się najpierw w chińskich samochodach terenowych. Nie, no co, jak Yangwangi skaczą, to możemy trochę szybciej jechać, co? Ło, zobaczcie, co tu się dzieje. Duże koło, przecież to jest chyba 21, nie? 21, naleśnik, pewnie jakaś opona nie za wysoka, a proszę, jaki komfort, jaka przyjemność jazdy i wszystko za 320 koła. No i jak, moi drodzy, podoba Wam się BYD Tank? Mam dla Was niespodziankę. Już niedługo na kanale Auto Made in China zobaczycie pełen test tego samochodu, no i oczywiście niesamowite, pasjonujące próby, które będziemy dla Was przygotowywać, a wymyśla je silny